Jeśli masz wrażenie, że o gazie powiedziano już wszystko, to masz rację. To tylko wrażenie. Bo czy wiesz, jak naprawdę żyją tam ludzie bombardowani przez Izrael? Czy przez cały dzień siedzą w schronach? Nie. Czy starają się po prostu przetrwać? Nie. Choć na Palestyńczyków od miesięcy spadają bomby, to w Gazie dochodzi ostatnio do niezwykłych rzeczy. W tym odcinku pokażę Ci, jak naprawdę wygląda teraz życie milionów osób, bo o tym w mediach raczej się nie mówi. Świat i ludzie. Na podcast Świat zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Setki ludzi w Gazie wychodzą ostatnio na ulicę. To wydarzenie bez precedensu, bo w rządzonym przez zamordystów z Hamasu miejscu demonstracje raczej się nie zdarzają. Ale ludzie mają dość. Nie chcą już ani wojny, ani biedy, która towarzyszy Palestyńczykom od dziesiątek lat, ani nie chcą Hamasu. Obejrzyj ten odcinek do końca, a dowiesz się, jak wygląda codzienne życie pod bombami. Opowiem Ci też, czy Palestyńczycy aby na pewno masowo wspierają Hamas. Jest czwartek, 3 kwietnia 2025 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam na podcast Świat. Takie sceny w Gazie należą do rzadkości. Kilkaset osób wyszło w ostatnich dniach na ulicę, by powiedzieć głośno: Hamas musi odejść. Takie demonstracje powtarzały się przez kilka dni. Nie wiadomo, co stało się z ich uczestnikami, bo Hamas raczej nie ma litości dla ludzi, którzy sprzeciwiają się jego władzy. Ale w ludziach najwyraźniej coś pękło, bo Hamas rządzi Gazą od niemal 20 lat i przez ten czas doprowadził już do 5 wojen z Izraelem i niezliczonych, trwających po kilka dni wymian ognia. Palestyńczycy w Gazie nie zdążą jeszcze podnieść się po jednej wojnie, gdy przychodzi następna. A Hamas mówi, że wszystko to w imię walki o niepodległość. Ludzie w Gazie mają już tego dość, choć mało kto ośmieli się powiedzieć to głośno. Mają dość, bo każda kolejna wojna jest straszniejsza od poprzedniej, a obecna wojna, także przez masowe zbrodnie wojenne, jakich dopuszcza się Izrael, jest zdecydowanie najokrutniejszą w historii Gazy. Posłuchaj choćby tych historii ludzi z Gazy, o których opowiada gość tego odcinka, Anton Asfar z Caritas Jerozolima. W naszych biurach często odbieramy takie telefony jak ten, gdy zadzwonił do nas rodzic jednego dziecka. Dziecko ma 2 lata i waży zaledwie 8 kilo. Wyobrażasz to sobie? 8 kilo. Ten rodzic błagał nas o jedzenie i o leczenie dla dziecka. To jest kwestia ratowania życia dzieci, niewinnych ludzi w Gazie. In Gaza, when our medical teams come from one place to another, you smell death all around. Kiedy nasi ludzie poruszają się po Gazie, to wszędzie czują śmierć. Wszędzie widzą odpady, brak czystej wody, brak prądu. Nasi ludzie jeżdżą z jednego miejsca do drugiego na furmance, która jest ciągnięta przez osła, bo w Gazie nie ma paliwa. Koszty operacji pomocowych w Gazie są ogromne. Wszędzie jest śmierć, są choroby, jest wiele chorób skór. Diseases all around, there's a lot of skin diseases. And really with the support of our My działamy tylko dzięki wsparciu naszych partnerów, na przykład Polaków, polskiego rządu, dzięki takim inicjatywom jak program Rodzina Rodzinie w Caritas Polska, gdzie rodziny pomagają sobie nawzajem. Dzięki takim programom pomagamy dzieciom, rodzinom, które potrzebują jedzenia, lekarstw, które potrzebują przenieść się z zalanego namiotu do jakiegoś mieszkania, a są wśród nich na przykład starsi, chorzy ludzie. Small, humble place because there is an old man who is suffering from his sickness. To wszystko jest kwestią ratowania życia i jesteśmy wdzięczni za każdą pomoc, zwłaszcza Polakom. Recently when I saw some fresh photos from Gaza, kiedy ostatnio widziałem zdjęcia z Gazy, a byłem tam wiele razy, to nie mogłem rozpoznać tych miejsc. To wszystko były ruiny. Does Gaza look like ruins? Jako Caritas Jerozolima mamy tam wielu naszych pracowników. Uwierz mi, wszyscy oni są przesiedleńcami.
Wszystkie ich domy zostały zburzone. Oni wszyscy stracili członków swoich rodzin. To jest ogrom cierpienia. Ludzie muszą przenosić się z miejsca na miejsce wiele razy. Niektórzy po 10, 20 razy. Many times, 10 to 12 times, some of the families even. How it looks like. Let's say you had a house. Jak to wygląda? Powiedzmy, że miałeś dom, który Izrael zbombardował. Przeniosłeś się więc do kuzyna, którego dom jeszcze istnieje. Ale to było rok temu. I co dalej? Jak wygląda życie takich rodzin? But it was a year ago. What's next for the typical Gaza family? How they moved from one place to another and why? Let me give you one concrete example of one of our staffs who are in Gaza. Podam Ci przykład jednej z naszych pracownic. Ona mieszka z rodziną, a jej ojciec porusza się na wózku. Dlatego nie chcieli ewakuować się z domu, mimo nakazu Izraela. I nagle dom obok nich został zbombardowany, więc musieli natychmiast uciekać i schronili się u przyjaciół. Ale gdy tam zamieszkali, ta okolica także została zbombardowana, więc stamtąd z kolei uciekli do parafii prawosławnej w Gazie. Zorganizowaliśmy tam miejsce schronienia dla rodzin. To flee to the Orthodox Cultural Center in Gaza that we have organized and pushed the family over there to have a safe place. Wyobraź sobie, że w budynkach parafii mieszkało w sumie 6000 osób, po czym parafia została zbombardowana i 3000 osób musiało uciekać. A mieli na to zaledwie 2 godziny. Dla tej naszej pracownicy i nie tylko dla niej, to był bardzo trudny moment. Ale udało im się znaleźć następne schronienie w YMCA w Gazie, a potem nawet YMCA została zbombardowana, więc musieli ewakuować się do kolejnego miejsca. We found them a place at the YMCA Gaza. So they moved to YMCA Gaza. Bombardowania są wszędzie. Jeden z pracujących dla nas lekarzy został zabity w listopadzie tamtego roku. Wcześniej uciekł z domu do innego budynku, gdzie mieszkał wraz z 30 osobami. I tam zginął. Miał 3 dzieci. Przeżyła tylko jedna córka, która teraz mieszka z wujkiem. The only survivor was a 3 years old daughter. Now she's living with her uncle. So basically... Czyli ludzie cały czas uciekają z miejsca na miejsce? Basically you are on the go, on the run all the way, you are devastated. Tak, cały czas uciekasz i to cię wyniszcza, wpędza cię w depresję. Jeden z naszych lekarzy ma córkę, także lekarza. Kiedyś wracała do miejsca, w którym mieszka. Po drodze szła przez targ, który właśnie został zbombardowany, a ona została ranna. Wyobraź sobie jej ojca, lekarza, jak bardzo on był tym przygnębiony. Musieliśmy wspierać go psychologicznie, żeby mógł w dalszym ciągu leczyć ludzi. Wszyscy nasi ludzie w Gazie są bardzo zdeterminowani, ale równocześnie są wypaleni tym wszystkim. Inny nasz pracownik także musiał uciekać z miejsca na miejsce. Pewnego dnia w bombardowaniu jego ojciec został ranny. On sam został ranny, a jego brat stracił nogę i spędził 3 miesiące w Gazie. Na szczęście udało mu się wyjechać do Kataru na leczenie. Spent a long period around 3 months in European hospital in Gaza. Fortunately, he was evacuated after 3 months to Qatar to receive some more treatment. Only him. You said many times from one... Mówisz, że oni uciekają z miejsca na miejsce. Ale co to znaczy miejsce? Czy to budynek, ruiny, piwnica? These places, like they were at the very beginning, there were buildings. Na początku wojny to były budynki. Ludzie przenosili się do swoich dalszych rodzin. W mieszkaniu, gdzie jest miejsce dla 5-6 osób, jest 30 osób. Potem ten budynek jest bombardowany, więc uciekają do innego miasta. Tam płacą ogromne pieniądze za wynajem mieszkania. Ale budynków zaczyna w końcu brakować, więc ludzie przenoszą się do namiotów w prowizorycznych obozowiskach. W takich miejscach my jako Caritas także pomagamy, dostarczamy wodę, ale także wspieramy ich leczenie i pomoc psychologiczną. Mamy w Gazie tysiące dzieci, które mają po prostu traumę. We have thousands of children that we are trying to help because they are traumatized from the war. Anton Asfar z Caritas Jerozolima opowiada o tym, jak wygląda życie Palestyńczyków w Gazie. A już za chwilę dowiesz się też, jak realne poparcie ma Hamas, który doprowadził do trwającej właśnie wojny, ale i do tych poprzednich. Opowiem Ci, czy ludzie rzeczywiście chcą żyć w powtarzającej się co kilka lat wojnie.
Ten materiał powstał we współpracy z Caritas Polska. Przypominam, że pod tym odcinkiem możesz zostawić swój komentarz oraz lajka. Napisz, co myślisz o wojnie w Gazie i koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Podcast Świat możesz znaleźć na platformie podcastowej Polskiego Radia, a także na YouTube i na Spotify. A za chwilę dalszy ciąg podcastu. Gaza to teraz morze cierpienia. Od początku tej wojny w październiku 2023 roku do chwili, gdy nagrywam ten odcinek, Izrael zabił już ponad 50 000 Palestyńczyków, w tym większość cywilów, a być może nawet 2 razy więcej. Izraelskie bomby zniszczyły aż 70% budynków w Gazie, szkół, szpitali, biur i przede wszystkim co najmniej 250 000 domów. 2 miliony mieszkańców Gazy, czyli prawie wszyscy, musieli uciekać z domów. Izrael całkowicie zablokował też możliwość wjazdu pomocy humanitarnej do Gazy, co oznacza, że ponad 2 milionom ludzi kończy się jedzenie. They don't eat normal food like my children and your children. They eat canned food mostly. Oni nie jedzą tego, co moje dzieci czy twoje dzieci. Oni jedzą głównie jedzenie z puszek. Nie mają wody i godzinami szukają czystej wody. Czasem na targu udaje im się znaleźć jakiś owoc. Ale nie jest to łatwe, bo miejsca, które produkowały warzywa czy owoce, zostały zniszczone. Od czasu do czasu udaje się uruchomić taką fabrykę, ale ona jest potem bombardowana. Dlatego w Gazie nie ma już świeżych owoców, a mąka jest często zepsuta. Fresh fruit. Sometimes the flour is scarce. Gaza is on a verge of famine and we are very concerned. Gaza jest na skraju głodu. To bardzo niepokojące, bo od 7 października znacznie zmniejszyła się liczba konwojów z pomocą humanitarną. Podobnie jest zresztą na zachodnim brzegu, gdzie także trwają izraelskie wojskowe operacje. A my wzywamy, by one się skończyły. Aggressions in the West Bank that we are calling to stop. Are there still any shops? A w Gazie są jeszcze jakiekolwiek otwarte sklepy? Bombarded yet? There is some markets that are open when the commercial private sector started to... Są pojedyncze sklepy. Część z nich na nowo się w pewnych momentach otwierała, ale potem znów się zamknęła. W tych otwartych sklepach nie ma wiele towaru. Nawet my, jako organizacja pomocowa, czekamy miesiącami na to, co zamówiliśmy. Współpracujemy z wieloma podmiotami, ale problem w tym, że Izrael nałożył embargo na agendę ONZ. A to dzięki nim wszystko działało, bo oni mieli potrzebną infrastrukturę. It has the proper infrastructure in place. So let me come back to these shops. To wróćmy do tych sklepów. Co tam jeszcze zostało w tych sklepach na półkach? Inside. What's on the shelves? Some canned products, some sweets, which is not helping much the community, and biscuits. Jedzenie w puszkach, jakieś słodycze, co za bardzo nie pomaga, herbatniki. A ludzie, zwłaszcza dzieci, są głęboko niedożywieni. Potrzeba tam witamin, potrzeba odpowiednich szczepień, których nie ma. W Gazie jest wiele chorób skóry, a takie chore osoby potrzebują owoców, naturalnego cukru, a tego nie ma. Czy ludzie w Gazie mają jeszcze pracę? Wiele osób straciło swoje źródło dochodu, a większość ludzi może teraz polegać jedynie na pomocy humanitarnej i dlatego tę pomoc im dajemy, także dajemy im pieniądze. To jest pomoc wspierana przez różne kraje, także przez Polskę. Skoro zatem większość ludzi nie ma pracy, to jak wygląda ich dzień? Believe me or not, from my experience, Gazan people are resilient people. Palestyńczycy są bardzo twardymi ludźmi. Jeśli chcesz napisać z tego doktorat, to jedź do Gazy. Tam ludzie są bardzo kreatywni. Oni potrafią każdego dnia przez 3 godziny chodzić i szukać wody czy jedzenia. Pokonują w ten sposób wiele kilometrów, często boso. To secure some food for their families. If you have a child. Jeśli masz w domu dziecko, 5-latka, 7-latka, to poświęcasz się dla niego i szukasz jedzenia, wody. Robisz to mimo, że to niebezpieczne
I mimo, że idziesz wiele kilometrów albo stoisz godzinami w kolejkach do pomocy humanitarnej, to search for food, or you queue in long lines for aid organizations in order to provide you with some food packages. to wszystko nie jest łatwe. My chcemy jak najbardziej wspierać tych ludzi, bo oni nie mają nic. Pewna kobieta w Gazie urodziła dziecko, ale nie miała dla niego żadnych ubrań. Poszła więc na targ i za 300 szekli kupiła zaledwie 3 ubrania. Przed wojną za tę samą cenę wyszłaby ze sklepu z torbą pełną ubrań, bo ceny w Gazie poszybowały w górę. Kilogram pomidorów kosztuje 60-80 szekli. Jeśli chcesz kupić pomidory, ogórki, ziemniaki, to możesz zapłacić za kilogram nawet 500 szekli. So if you wanna buy some tomatoes, potatoes, some cucumber, you might pay 500 shekels for a kilo of these. While in Poland in supermarket, a w Polsce za te same 500 szekli, czyli około 500 zł, masz 2-3 torby pełne jedzenia. 2 or 3 bags full of food. You're absolutely right. This is a situation. Zgadza się. Tak właśnie wygląda sytuacja w Gazie. Nie ma jedzenia, zapotrzebowanie jest wielkie, więc ceny idą w górę. The high demand and need in Gaza, for sure the prices will skyrocket. Gazans, how many times? Jak często ludzie w Gazie widzą śmierć? I remembered a very devastating story about a girl. She was bombarded with her family. Pamiętam taką historię o dziewczynce, która mieszkała z rodziną, a jej dom został zbombardowany. Zginęła większość jej bliskich, a ona sama straciła przytomność. Kiedy się obudziła w szpitalu, zobaczyła obok swoją martwą siostrę. Ona przeszła wiele. Znam tę historię, bo się tą dziewczynką opiekowaliśmy. Ona straciła nogę. Teraz czuje się lepiej, ale straciła całą rodzinę. But she lost all of her family. So death is all around. You can see it every day. You feel it. Śmierć jest wszędzie. Widzisz ją codziennie, czujesz ją, słyszysz latające nad sobą drony. To wszystko jest bardzo trudne. Myślisz, że ludzie się do tego przyzwyczaili? Może tak, ale nadal jest wiele cierpienia, a wszystko, co się dzieje w Gazie, jedynie przedłuża to cierpienie. Dlatego ta wojna musi się zakończyć, bo to najdłuższa obecnie wojna na Bliskim Wschodzie. The longest war in the Middle East that we foresee. Anton Asfar z Caritas Jerozolima opowiada o tym, jak wygląda życie Palestyńczyków w Gazie. Ten odcinek powstał przy współpracy z Caritas Polska. A na koniec jeszcze ta najważniejsza kwestia. Czy Palestyńczycy z Gazy wspierają Hamas? Nie do końca. Wiele osób chciałoby wyrwać się z Gazy i wyjechać gdziekolwiek, gdzie będzie praca i nie będzie bomb. Ale ponieważ Hamas trzyma wszystkich w szachu, a za najdrobniejszą nawet krytykę władz w Gazie można zostać powieszonym lub rozstrzelanym, to oficjalnie, co sam wiele razy sprawdziłem, rozmawiając z ludźmi właśnie tam, w Gazie, wszyscy chwalą bojowników oporu, jak nazywają Hamas, oraz inne organizacje. Żeby Palestyńczyk powiedział szczerze, co myśli, musi ci ufać. A to długi proces. Ja w czasie wielokrotnych wizyt w Gazie spotkałem zaledwie 2 takich szczerych ludzi. Ale nic nie jest czarno-białe. Zbrodnie popełniane na Palestyńczykach przez izraelską armię sprawiają, że osoby, które nie przepadały za Hamasem, teraz wstępują w jego szeregi i idą walczyć, bo jeszcze bardziej od Hamasu nienawidzą Izraela. A ty, co myślisz o tym wszystkim? Pod tym odcinkiem zostaw swój komentarz. Nowe odcinki możesz znaleźć w każdy czwartek i w każdą niedzielę na platformie podcastowej Polskiego Radia, a także na YouTube i na Spotify. Jesteśmy też na Instagramie, na Threads czy na Facebooku. Wszędzie tam znajdziesz nas, wpisując w wyszukiwarkę Podcast Świat. Subskrybuj nas, jeśli jeszcze tego nie robisz i koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Teraz to wszystko. Ja nazywam się Wojciech Cegielski. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. To był Podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.